i maczetki i pazurki, tu jest cały nawet do kupienia. O, tutaj jest żółw. Ogólnie tu jest hardcore, już 5. osoba nas ostrzega, że tu jest czerwona strefa, żeby uważać, bo nas opierdzielą. Jakieś nielegalne transportowanie robi chłop. I można tu kupić małpę, którą można potem zjeść, można kupić anakondę, którą można potem zjeść. Tu chłopaki pływają na drzwiach od lodówek. Zobaczcie, koń i krowa na małej Toyocie. Jak on to wymyślił w ogóle? Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Witam w trakcie drugiego dnia zwiedzania Iquitos. Dzisiaj nie mamy za dużo czasu, raptem 1,5 godzinki, więc zostawiliśmy bagaże w hotelu i przyszliśmy na taki znany targ Mercado de Belle. Już wam pokazuję z drugiej kamery. Głowę ogarniają i maczetki. I ale macela skubany. Są rybki. ¿Qué es esto? Mahat. To jest jakiś rodzaj takiej świnki morskiej jakiejś, tylko większej. Bueno, gracias. To jest juka. I to obierają. ¿Este juka? Sí, yuca, papá, yuca. Mira, mandato. Leche, canapita. Aha. Tu jest kajma, czyli tu jest do kupienia. Tutaj też jest, widzicie? Pazurki, tu jest cały nawet do kupienia. Zobaczcie, jaki tu duży jest. Jacie. Tutaj jakie łapy, o. Pogilgamy go. O, tutaj jest żółw. O, tortuga, también muy rico. Ayer comer. ¿Esto es tortuga? Jajko? Sí. Co ty gadasz? ¿Rico esto? ¿Rico? 2 soles. Będziemy jeść jajko. Gracias. Dobra, zrobię to, trudno. Daj to, Specyficzne. Smakuje jak taka galareta. Twarda. Spróbowałem jajko żółwia. Nikt mi nie powie, że nie spróbowałem. Nie zrobię tego więcej. Spróbujemy też to. Słono-kwaśny ziemniak. Takie średnie. Ktoś sprzedaje filmy, wystawił telewizor i cały targ stoi i ogląda. Nikt nie wie, o co chodzi. Odpoczywa czy co? Wyszedłem za róg i zobaczcie, sępy w kanale ze śmieciami. Gracias. Kamera? Ahí está el policía. Si? Ogólnie tu jest hardcore, już 5. osoba nas ostrzega, że tu jest czerwona strefa, żeby uważać, bo nas opierdzielą. Już nam pokazali na wszelki wypadek, gdzie jest posterunek policji. Grubo tu jest. A te na przykład, jak nie są na palach, to muszą być pływające, bo ta woda się potrafi podnieść sporo jeszcze. Tu mechanicy są przy wodzie. Serwisują rzeczy. Tu chłopaki pływają na drzwiach od lodówek. Jest
Jest szafa grająca, jest piwo i jest bar na wodzie, proszę bardzo. Jest super, jeden śpi. To jest ten, co leżał przed chwilą. Można tu kupić wszystkie zwierzęta, o których mówiłem, żywe. Czyli można tu kupić małpę, którą można potem zjeść. Można kupić anakondę, którą można potem zjeść. Można kupić wszelkiego rodzaju kurczaki, koguty, kajmana. Jest to bezproblemowe, dlatego że pytali od razu, jak pytałem o małpę czy coś, czy chce żywą czy martwą. I martwą też można kupić bez problemu, pani do mnie mrygała, natomiast trzeba to zrobić wtedy tak, że one przyniosą gdzieś spod lady, bo nie wystawiają tego oficjalnie. Także grubo. Szkoda, że wam tego nie pokazałem, ale wiecie, że jest to bezproblemowo możliwe. Piranie chyba albo się wyprzedały, albo nie znalazłem stoiska z piraniami. Oni chyba po prostu ich za bardzo tu nie lubią, dlatego mało kto je sprzedaje. Raczej wolą inne rybki. Chowam kamerę, bo tu jest niebezpiecznie. Wolę nagrywać sportową w razie czego, bo mniej się narażam. Tu jest czerwona strefa, mówią, chociaż ja się czuję dość bezpiecznie. Natomiast pewnie łatwo jest się tutaj dać zatracić i się dać okraść. Lecimy na taksę i jedziemy na łódkę do Nauty. Ciao! Witos, ten mototaksi kosztuje 3 sole. Tylko trzeba się targować, bo będą wam turystom mówić 5. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Kończymy tą cudowną przygodę Wikitos. Było super. Jestem przeszczęśliwy, że tu przyjechaliśmy. Dziękuję mojej żonce, że mi taki plan ułożyła super, że zobaczyliśmy wszystko. Gdybyśmy mieli czas, to pewnie byśmy zostali trochę dłużej, nie? 2-3 dni chociaż. Ale było fenomenalnie, mi się bardzo podobało. Oni się uważają za wyspę, mimo że są na lądzie i faktycznie trochę tak jest, bo nie ma tu żadnego dojazdu. Jest super tutaj. Ma to swój klimat. Gorąco polecam. My jedziemy i będziemy cisnąć w stronę Kolumbii przez Ekwador. Teraz łódka jest taka, że jakby powiedzieli dopłać razy 2, to bym powiedział biorę. Słuchajcie, tutaj ostatnio się przejść nie dało tym korytarzem, a teraz można tutaj tańczyć parami, zrobić sylwestra. Siedzenia są takie, że poprzednio to jak ktoś przechodził, to mi urywał normalnie oparcie i ja z moim krzywym kręgosłupem wysiedziałem 3 godziny i zacząłem płakać z bólu, a teraz mogę jechać do rana. I nie będzie mnie nic, bo to jest komfort jakich mało. Łódka to się najbardziej mi podoba. Żółta, niebieska i fotele wygodne i z numerami. Przybij Piątaka na końcu świata. Kochani, dzisiaj jest u nas tłusty czwartek, wiecie co jemy? Oponki z miodem. No, jakaś pani miała i były bardzo pyszne. O. Dzisiaj jest tłusty czwartek u nas, czyli możecie sobie policzyć, jakie mamy opóźnienie w filmach. U nas dzisiaj jest 8 luty. Ładnych kilka miesięcy pewnie już jest opóźnienia. No ale to nic, będziemy mogli dłużej oglądać jeszcze po powrocie. To mnie bardzo cieszy. Płyniemy jakieś 13 godzinek i jutro startujemy od rana w podróż. Jakieś nielegalne transportowanie robi chłop, bo wcześniej mnie prosił, jak przyszedłem, a jeszcze nie wystartowaliśmy, to żebym przyszedł później, żeby nie widzieli go, że jest. Ciekawe, co z nią zrobił.
papudze zostały tylko kupy. Pytałem faceta, co chce z nią zrobić, no to mówił, że sprzedać i pytałem, ile kosztuje taka papuga. To mówił, że 1000 soli, czyli 1000 zł, gdzieś tam 1100. Bardzo zadowolony, jest szczęśliwy, chyba że udało mu się złapać. Aczkolwiek nie wiem, jak oni to wywiozą dalej, bo to chyba nie jest legalne. Zostaw rękę. Lora. 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 No górę palca. Oj. Okej. Cześć. Ale słodka. To znaczy, że dopłynęliśmy. Mieliśmy wypłynąć o 15, wypłynęliśmy 16:30. Jest godzina 9 rano. No to powiedzmy, że 16,5 godziny. Masakra. Jesteśmy z powrotem w Tarapoto i ciśniemy w stronę Ekwadoru, a potem w stronę Kolumbii. Bardzo nam jest miło, że byliśmy w Peru. Jest tutaj bardzo fajnie, mimo że kilka razy mnie ludzie zawiedli, to uważam, że są wspaniali. I z tego powodu biorę wlepkę i wysiadam z tego auta. Idę. Proszę Państwa, czystym sumieniem. Peru dostaje wlepkę Przypiątaka na końcu świata, bo jest naprawdę bardzo fajnym krajem, przepięknym, z dużą ilością atrakcji, z dżunglą, mimo wszystko ze świetnymi ludźmi, z ayahuaską. No, niesamowite to jest. Dziękujemy, że mogliśmy tu być i mam nadzieję, że zachęcimy Was poniekąd do tego, abyście również odwiedzili ten kraj, Machu Picchu, dżunglę, napili się ayahuaskę i doświadczyli tego wszystkiego, co jest tutaj do doświadczenia. Jeszcze troszkę będziemy w Peru, na szczęście. Jedźmy. Patrzcie, jak ryż uprawiają. Dzień dobry kochani. Jedziemy sobie dalej przez Peru. Wczoraj przycisnęliśmy tak do 22 i Klaudia znalazła taki piękny kemping, słuchajcie. Jeziorko, można wziąć łódkę, popływać. Restauracyjka, można zjeść. Prysznice, toalety, bardzo przyjemnie. Tam jest basen w ogóle, są nawet dwa dla dzieci, taki troszkę głębszy. Przesympatyczne miejsce, słuchajcie, w dżungli. W tym jeziorku występują żółwie, można się przejść je pooglądać. Oprócz tego słychać tutaj papugi, występują tutaj małpy. Trzeba uważać, jak się zostawia coś tam na zewnątrz, żeby nie ukradły. Także naprawdę fantastycznie, hamaczki jakieś są gdzieś co kawałek. Super, tu jest, niestety musimy jechać dalej i żałuję, że nie możemy z tego skorzystać bardziej, ale jest naprawdę fantastycznie. Jestem zauroczony, tak powinno się żyć. Zobaczcie, koń i krowa na małej Toyocie, pick-upie starej. Jak on to wymyślił w ogóle? One się tam ledwo mieszczą przecież. Kupiliśmy jakieś gumy, batoniki, żeby tylko tutaj wydać na granicy resztę pieniążków, które nam zostały. No bo zostawiliśmy tam do końca parę złotych ze względu na to, że mogła być jakaś płatna droga albo coś. No i co? I tam widzicie ten szlaban? To jest szlaban między Ekwadorem a Peru. Tutaj jest biuro migracyjne. Jedziemy do Ekwadoru. I u nas dzisiaj jest tłusty czwartek i wiecie co jemy? Nagrywało. Ale teraz nagrywa.